Witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Dzisiaj zrobimy bardzo łatwy i szybki sernik na zimno. Będzie to sernik na zimno cytrynowy z polewą czekoladową, z białą polewą czekoladową i troszkę dodamy smaku, to znaczy dodamy orzeszków pistacjowych. Myślę, że taki sernik każdemu posmakuje. Będzie nam potrzebna blaszka mniej więcej 22 cm szerokości. Ja mam troszkę mniejszą, ja mam 18 cm, ale za to moja blaszka jest bardzo wysoka, ale może być, mówię tak jak, może być to 22 cm taka tortownica. Co nam będzie potrzebne? Już mówię. Tutaj mam 60 deko twarogu, takiego ulubionego z Wielunia. O, taki twarożek mam. 60 deko i ja go wyciągłam szybciej z lodówki, on ma temperaturę pokojową. Dlaczego? Jeżeli będzie miał temperaturę taką z lodówki zimną, bardzo szybko zacznie nam zastygać i te panie, które nie pieką sernika, może się okazać, że sernik już im zastygnie, zanim zdążą go przelać do blaszki. Więc uważam, że lepiej jest mieć twaróg w temperaturze pokojowej. 60 deko. Do tego będzie nam potrzebna jedna galaretka cytrynowa i tutaj w tej galaretce jest 72 gramy, to jest galaretka z cukrem już. Będzie nam potrzebne 3 łyżki cukru pudru. Będzie nam potrzebny też 2 łyżeczki żelatyny, 2 takie czubate łyżeczki żelatyny spożywczej. Ja tutaj już sobie daję te 2 łyżeczki żelatyny, o, tak, i zaleję kilkoma, 3–4 łyżeczkami, tak aby tylko, o, zaraz Wam pokażę, tak, aby namoczyć żelatynę, o. I to odstawiamy. Tu są 4–5 łyżeczek wody, zimnej wody z kranu, tak. Do tego będzie nam potrzebne, także żelatynę już odstawiam, będzie nam potrzebne 30 gramów roztopionego masła. Mówię 30 gramów, bo wszystko zależy jakie macie herbatniki. Herbatników będzie nam potrzeba około 100 gramów. Jeżeli będziecie mieli tę tortownicę, tą większą, 22 cm, to dajcie 150 gramów ciasteczek i 50 gramów masła. Jeżeli mniejszą, taką jak ja, to 100 gramów ciasteczek i około 30 gramów roztopionego masła. Będzie nam potrzebna jedna cytryna, sok z cytryny i obtarta skórka. Ja już ją mam wyparzoną i umytą. I będzie nam potrzebna, tak jak mówię, garść, taka dość spora garść pistacji. Pistacje będą nam potrzebne do herbatników i do przystrojenia. Będzie też nam potrzebna biała czekolada. Jedna tabliczka białej czekolady, tu jest 100 gram. I teraz co robimy? Na samym początku będziemy zaparzać naszą galaretkę. Galaretkę będziemy zaparzać w 200 ml wrzątku. Zalewam wrzątkiem. O. Tak. I dodaję naszą już napęczniałą żelatynę. I to musimy dobrze rozmieszać i zostawiamy do wystudzenia. Galaretka z żelatyną jest już wymieszana, także odstawię sobie ją na bok, niech ona mi ostygnie. Tutaj mam 300 gramów śmietanki 30 bądź 36, takiej do ubijania, ale ja ją trzymam cały czas w lodówce, żeby ona była zimna. Także wsadzam ją jeszcze do lodówki, bo będziemy robić cput. Do takiego blendera daję, tak jak mówiłam, ja daję 100 gramów herbatników pokruszonych, bo mam tą małą tortownicę. Tak, o. Trochę je zblenduję.
już zblendowane, dodam troszkę pistacji. Taką ze 2 łyżki stołowe. I dalej to będę blendować. Pistacje zblendowane, dodajemy nasze rozpuszczone masło. Ja dodaję po trochę i mieszam i patrzę, bo mówię, różnie to jest z ciastkami, a konsystencję ma mieć takiego mokrego piasku. Nasze herbatyki już tak wyglądają, pachną pięknie. No i teraz musimy wysypać tu spód i ugnieść porządnie. Ja to robię dnem szklanki. Tortownica u mnie jest wyłożona na dole papierem do pieczenia, a tutaj mam rant cukierniczy wyłożony, ale Wy możecie też sobie wykleić papierem do pieczenia. I ja wstawiam teraz to do lodówki. Do naszego sera zetrę skórkę z cytryny, umytej oczywiście. I wcisnę sok. Ja mam akurat taką, widzę, dużą cytrynę, to z połowy cytryny. Chyba że lubicie bardzo kwaśne, to można dodać więcej. O. I dodam tutaj troszkę cytryny. O. Masę serową będę łączyć teraz już z taką chłodną galaretką. Odstawiam na bok. Przez to, że ser był w temperaturze pokojowej, to mamy czas teraz zrobić bitą śmietanę. Ubić śmietanę naszą z cukrem pudrem. I zaczynamy ubijać bitą śmietanę. No, bita śmietana została ubita i teraz łączymy ją z naszą masą serową. Tak. I dokładnie mieszamy. Musimy naprawdę dokładnie wymieszać, bo tylko wtedy nam się dobrze zsiądzie nasz sernik. Wyciągam blaszkę i będę przelewać. Tak jak mówiłam, ja mam wysoki rant cukierniczy. Jak będziecie mieli niską blaszkę, to może Wam się nie zmieścić. Więc wtedy weźcie po prostu szerszą. No, naszą masę wylałam i teraz odkładam do lodówki do stężenia na kilka godzin. I widzimy się na drugi dzień. Tutaj mam czekoladę, 100 g białej czekolady i 2-3 łyżeczki śmietanki, takiej słodkiej, może być 18, 30. Można to w kąpieli wodnej rozpuścić, ale ja sobie idę na skróty i ja rozpuszczę sobie w mikrofali.
Nastawiłam na 30 sekund, zaraz zobaczę. Tutaj mam jeszcze do przystrojenia pistację i oczywiście cytrynę umytą, sparzoną. Wyciągłam nasz sernik na zimno. O, ściągamy. Tak jak mówiłam, ja mam... jeszcze chciałam właśnie powiedzieć wam, jak jest wysoki mój rant. On ma 10 cm. 10 cm, a ten cukierniczy ma prawie 14 cm. O, także tak ściągam ładnie rant, delikatnie. O. Tak. Ściągnięte. Serniczek jest stabilny, nic mu się nie dzieje, ładnie można kroić. I przełożę na taką ładną podstawkę. Serniczek przełożony i będziemy go teraz oblewać białą czekoladą. Ale to, jak wy przystroicie, to naprawdę wszystko zależy od was. Można i owocami, czym naprawdę tylko chcecie. Będę dolewać tu tyle śmietanki, aż czekolada zrobi mi się na tyle płynna, żeby mogła polać nasz sernik. Każda czekolada jest inna, dlatego nie podaję wam, ile dodać tej śmietanki. Ma być mniej więcej o coś takiego. I teraz mogę to odstawić na bok i będziemy przystrajać. Kilka całych orzeszków zostawię. O, do przystrojenia, takich ładnych, zielonych. Tak. A resztę dam do woreczka i potłuczę. I taką czekoladą będę polewać wierzch tortu. Ładnie wyrównamy. I serniczek cytrynowo-pistacjowy mamy gotowy. To, jak przystroicie, wszystko zależy od was oczywiście. Ja mam przystrojone pistacjami. Tutaj takie malutkie to są skórka z cytryny wycięta. Te malutkie tutaj takie cytrynki. Będą na pewno pytania, co to takiego jest. Słuchajcie, to jest zwykła guma do rzucia. Zwykła guma do rzucia, kupiona wtedy. Proszę bardzo, takie malutkie cytrynki, to jest guma do rzucia. Dzieci pewnie pierwsze wezmą gumy do rzucia z naszego serniczka, ale wszystko nadaje się do zjedzenia. Oczywiście gumę do rzucia się żuje. Jak wam się przepis podobał, to poproszę o łapkę w górę i widzimy się na następnym przepisie. Do zobaczenia, pa pa!